Witajcie, z tej strony Ponguj, a dzisiaj opowiemy sobie o dosyć znanej teorii snu, Dream Theory. Nie jest ona jakoś silna w Polsce, jednak wiele osób w nią wierzy, nawet MatPat, jeżeli nie zmienił swojego zdania po ostatnim filmie, ono wciąż wierzy w teorię snu. O co w niej mniej więcej chodzi? Cóż, zapraszam do oglądania. Ogólnie zacznę chyba od tego, że ja osobiście nie zgadzam się z teorią snu. Nie odrzucam jej, jednak w żaden sposób się z nią nie zgadzam. Tak, żeby było jasne. W tym odcinku nie próbuję was do niej przekonać, a jedynie zapoznać. Idea teorii snu jest prosta. Wszystko jest snem. FNAF 1 jest snem, FNAF 2 jest snem, także FNAF 3 jest snem. Jeśli chodzi o czwórkę, jest w niej najmniej ze snu, pomimo tego, że sam gameplay jest wyraźnie snem w przeciwieństwie do reszty. Ta gra jako jedyna przedstawia jakieś rzeczywiste wydarzenia w postaci minigier. Teoria snu ma swoje różne wersje, więc nie mogę wam opowiedzieć całego całokształtu, bo różni ludzie mają różne zdania. Ja podaję tutaj wersję, jaka wydaje mi się najpewniejsza z tych wszystkich opcji. Skupia się ona po prostu na tym, że dziecko z czwórki widzi w minigrach FNAF 4 wiele nawiązań do następnych gier i z tego powodu uważa się, że wyśnił on tak naprawdę to, co usłyszał od innych ludzi. Nie ma mordercy, jest tylko miejska legenda mówiąca o żyjących, żadnych krwi animatronikach. Według tej teorii The Bite of 87 to incydent, którego bał się dzieciak. On wymyślił ugryzienie jako coś, czego się tak naprawdę bał i powiedział o tym bratu. Brat śmiał się z tego dosyć głupiego powodu i nieświadomie doprowadził do prawdziwego ugryzienia. Ale jednak dzieciak spodziewał się tego wcześniej. Nie tyle wiedział, że zostanie ugryziony, co obawiał się tego. Dlatego też ta teoria w pewien sposób zgadza się z dwoma ugryzieniami. Ugryzienie Fredbeara to nie The Bite of 87. Słynne ugryzienie jest jedynie obawami dziecka, jednak nigdy nie miało miejsca. Mówiono o nim zanim doszło do tego prawdziwego. Zgodnie z tą teorią FNAF 4 jest takim ostatnim klockiem, który nawiązując do wszystkich innych FNAFów ma nam pokazać to tylko sen. Te nawiązania pojawiają się w minigrze po nocy trzeciej. Począc dzieciak wychodzi z lokacji i spotyka piątkę dzieciaków, z których każdy opowiada coś innego. Co najważniejsze, można te słowa przyrównać do różnych gier. Po pierwsze, dzieciak tuż przed lokacją. Szczerze, to jeśli chodzi o to, czy to chłopiec czy dziewczynka, zdania są pilone, więc po prostu dzieciak. Dzieciak ze Spring Bonnie. Nazywa go Finger Trapem i mówi, że może on ugryźć. Według teorii snu sprężynowe animatroniki nie są tak naprawdę groźne, a przynajmniej nie muszą. Po prostu nie wiemy, jak działały. To, że są niebezpieczne, to tylko wytwór wyobraźni dziecka. Szczerze, nie wiemy nawet, czy w ogóle istniały. Jest to zupełnie nieistotne. Jedynie słowa dzieciaka mogły sprawić, że główny bohater wymyślił, że Bonnie może ugryźć, a co się wiąże z tym? Sprężynowy Bonnie może cię, tak w cudzysłowie, ugryźć, jak jesteś w środku, czyli zmiażdżyć, pociąć i tak dalej. Poza tym to jest taki trochę dosyć dziwny zbieg okoliczności w tym miejscu, że dzieciak mówi o swojej zabawce Finger Trap, podczas gdy FNAF 3 nazywa go Spring Trap, więc to też może jakoś służyć w stronę tej teorii. Według niej FNAF 3 jest snem tego dziecka. Gdy usłyszał o Finger Trapie, wymyślił sobie ideę wielkiego, sprężynowego animatronika, który może ci coś zrobić, jak do niego wejdziesz. I śmierci w tym animatroniku jakiegoś mężczyzny. Z tego tytułu śni mu się trzecia gra. Następna dziewczynka w tym minigrze opowiada nam historię animatroników, które w nocy przychodzą do życia i chowają ciała ludzi, których znajdą i zabiją i coś tam. Te słowa bardzo nawiązują do FNAF 1. Gry, w której po śmierci zostaniemy włożeni do stroju animatronika i w której Fungi straszy nas już paroma poprzednimi stróżami, którzy skończyli właśnie w taki sam sposób. Trzeci dzieciak nie podaje nam nic szczerze istotnego. Powtarza, żebyśmy nie beczeli jak dziecko i chowali się pod stołem. Jednak następna dziewczynka, ta z zabawkami, ma coś znacznie ciekawego. Chodzi właśnie o te już powiedziane zabawki. To toy animatroniki. Z jednej strony przekonuje to ludzi, że gra musi się dziać w 1987 roku, gdzieś w okolicy FNAF 2, ponieważ to są w końcu toje, prawda? Według mnie są to postacie, na których podstawie zostaną stworzone toje, w
W końcu sama nazwa, prawda? Dream Theory idzie w podobnym kierunku, ale te animatroniki to dosłownie w tym miejscu animatroniki zabawki. Płaczący dzieciak tworzy sen związany z tymi zabawkami. We śnie nazywa ich wszystkich toy animatronikami. Ten sen jest tutaj FNAF 2. Więc mamy mniej więcej podstawę pod każdą z 3 gier jako sen. Dodatkowo ostatni dzieciak bardzo przypomina jedną dosyć ciekawą postać. Chronologicznie kolejność wydarzeń nie jest zbyt istotna. FNAF 1, FNAF 2 i FNAF 3 to sny, które przyśniły się dzieciakowi przed ugryzieniem w losowej kolejności między minigrowymi nocami. Można wręcz mówić, że chronologicznie kolejność fabularna to FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4. Jest to dosyć śmieszne. Pod pewnym względem wyjaśnicie nam śmieszki Scotta, na przykład we FNAF 2, kiedy tam mówi, że już nie ma drzwi i tak dalej. Taki dosyć ciekawy argument dotyczący teorii snu został podany także przez MatPata. Fakt, że każda noc każdego FNAFa kończy się dźwiękiem dzwonu, co jest dosyć dziwne, zważając na fakt, że nie pasuje to zbytnio do dźwięków, które pojawiają się w pizzerii. Także znacznie więcej sensu miałby fakt, że mówimy tutaj o dziecku, które za drzwiami swojego pokoju ma wielki zegar, który dzwoni co godzinę. Niż żeby to był normalny stróż nocny w normalnej pracy. Cóż, brzmi to dosyć ciekawe, a nawet więcej. Każda poszczególna noc to 1 godzina, co daje nam 6 nocy, 6 FNAF-owych godzin, także ma to swoje racje. Dodatkowo, to co dziecko widzi w cieniu może zostać źle zinterpretowane. To słowa wskazówki, którą Scott podał na temat FNAF 4. Jak dla mnie, mowa tu o czymś, czego dzieciak bał się od samego początku. Kogoś wciśniętego do stroju i uznał to za zamordowanie tej postaci. Jednak był to zwyczajny człowiek w swojej zwyczajnej pracy, nic się nie stało. Dla teorii snu bał się fikcyjnego ugryzienia, a ta wskazówka Scotta mówi o zupełnie czymś innym. O purpurowym. Tak, jest to godne uwagi, ale jako że zabójstwa to miejska legenda, nie ma też mordercy. Według tej teorii purpurowy to tylko mężczyzna w cieniu, którego przestraszył się płaczący dzieciak. I też ma to sens. Kolor purpurowy często oznacza postać albo przedmiot w cieniu. Jednak, odliczając to wszystko, są w tej teorii także rzeczy, które mi osobiście się nie podobają. Z takich mniejszych, ugryziony dzieciak boi się Fredbeara. Przeraźliwie. Zgadza się? Tak. A więc w takim przypadku, czemu ani we FNAF 1, ani we FNAF 2, ani we FNAF 3 nie pojawia się Fredbear? No, to jest ciekawe pytanie. Pojawia się złoty Freddy z czarnymi elementami. To jest wyraźnie złota wersja zwyczajnego Freddiego, a nie jakiś wyjątkowy Fredbear, czyli tutaj uwaga jest zwrócona na Freddiego, a nie na tego, którego on boi się najbardziej, czyli Fredbeara. Dlaczego? Jeśli bał się tego animatronika, dlaczego on ma tak nikłe znaczenie dla fabuły wszystkich 3 FNAFów? Ledwie we FNAF 2 jest powiedziane jego imię. Jeden raz. Nic więcej, nigdy więcej. Po drugie, nie pasuje mi tutaj chronologia. Według teorii snu, dzieciak musiał wiedzieć o tej legendzie, że animatroniki zabijają ludzi chwilę przed zaczęciem się historii. Po pierwsze, musiał to wiedzieć, żeby powiedzieć swojemu bratu. Po drugie, brakuje tutaj czasu na FNAFy. Jeśli jedna noc to jeden FNAF, dzieciak musiał przyśnić przynajmniej jedną grę przed zaczęciem się minigry, w której dowiedział się wszystkiego. Nie ma tutaj czasu na włożenie 3 gier, czyli 3 snów między poznaniem tych plotek, a ugryzieniem. I łącząc wątki, pierwsze info, które podałem przed chwilą, wychodzi na to, że powinno to być raczej FNAF 1. Jednak chłopak wyraźnie przestraszył się słów dziewczynki zgodnie z jej słowami opisującymi jego reakcję. Bał się tym bardziej. Powinien już o tym dawno wiedzieć, czyli wciąż się bać, ale już być raczej wyczulonym. Ona to mówi jakby pierwszy raz to słyszał i on reaguje jakby pierwszy raz to słyszał. Dlatego to też tutaj nie pasuje. Po trzecie i ostatnie, cóż, byłbym skłonny zgodzić się z teorią snu, gdyby nie ten jeden argument. FNAF jest na nią zbyt skomplikowany. Okej, jestem skłonny uwierzyć, że dzieciak mógł wyśnić sporo rzeczy, jak Springtrapa, żonę krwi animatroniki, mordercę, toje i tak dalej. Ale problem polega na tym, że wyśnił znacznie więcej. Wyśnił o wiele za dużo.
Co na przykład? Cóż, rysunki. Dzieciak wyśnił dobrze rozbudowaną wersję tego, jak działa fikcyjna pizzeria i jej fikcyjne odgałęzienia. Rysunki z dwójki mówią nam, że w pewnym momencie Mengele zastąpi Foxy'ego oraz że pojawi się Bibi, też wyjątkowo, też w innej lokacji. Dowiadujemy się o różnych siostrzanych lokacjach. Pojawią się nam takie rzeczy jak Stage 01, lokacje z Golden Freddym zamiast Fredbeara. Morderstwo w Safe Roomie zostało zaplanowane bardzo szczegółowo. Pojawiają się też skomplikowane przeróżne incydenty i minigry. To wszystko może być jakoś powiązane z teorią snu, ale nawet jeśli udałoby się coś takiego, tak dla mnie ta historia byłaby zbyt skomplikowana. Żeby to okazało się prawdą, to musimy przyjąć jedną rzecz. Że dzieciak wymyślił cały nowy świat związany z tymi jego strachami, pomysłami i tak dalej. On stworzył, wymyślił te wszystkie lokacje siostrzane i tak dalej, domy strachu, przyszłość, przeszłość i tak dalej i był bardzo zaangażowany w ten świat, w tą historię. W takim przypadku można by z całą pewnością powiedzieć, że ten dzieciak reprezentuje Scotta, bo oboje wymyślili historię FNAF-a, tylko że płacący dzieciak w mniejszym stopniu, tak. Tak więc tyle mam osobiście do powiedzenia na temat teorii snu. Osobiście nie zgadzam się z nią, jednak nie neguję jej. Sporo jednak rzeczywiście mogłaby ona wyjaśnić. Jak dla mnie nie ma szaleństw. FNAF jest po prostu historią o ofiarach, a nie o jednej ofierze. Tymczasem w tym odcinku to byłoby na tyle. Ostatnie co mógłbym dodać to informacja, że na Source Filmmakerze pojawiły się modele animatroników z Pop Go'sa. Tylko tych głównych i mniej więcej w podobnym czasie, kiedy na Patronie pojawiła się pierwsza seria nagród. Jeżeli macie jakieś umiejętności dotyczące SFM-a i chcielibyście się nimi pochwalić, zróbcie coś w temacie i wykażcie się kreatywnością, a wasze dzieła pojawią się w następnym odcinku o Pop Go'sie. Sam próbowałem się coś bawić, ale cóż, nie umiem. Jeśli potraficie zrobić coś lepszego, pochwalcie się. Tymczasem to tyle. Dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do komentowania, dyskusji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!